Cześć. CSV Comma Separated Values. Wartości rozdzielone przecinkiem. Pliki z rozszerzeniem CSV to pliki tekstowe przechowujące dane rozdzielone separatorem. Makro CSV to funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie pliku CSV z zawartości tabeli BOM oraz informacji o projekcie wprowadzanych w panelu Project Info. Dane w CSV wprost odzwierciedlają zawartość tabeli BOM, a zatem masz kontrolę nad filtrowaniem, sortowaniem, ilością i kolejnością kolumn, a przede wszystkim informacjami, jakie mają pojawiać się w pliku. Dwa przykłady, dwa widoki, które wcześniej skonfigurowałem. Przygotowałem widok Export do ERP. Wygeneruję z niego plik CSV skonfigurowany tak, aby mógł zostać wczytany do systemu ERP. Mam tutaj na myśli oczywiście jeden konkretny. Domyślnym separatorem rozdzielającym dane jest średnik, ale jeżeli Twój ERP wymaga innego, wpisz go w ustawieniach CSV. W pierwszych wierszach tego pliku CSV wymagany jest nagłówek oraz ogólne informacje wprowadzane w podzakładce Project Info. A zatem zaznaczyłem opcję eksportu dodatkowy wiersz Project Info i uzupełniłem kontrolkę tekstową odpowiedzialną za nagłówek tego wiersza. Do tego konkretnego systemu ERP zaciągam tylko profile, blachy oraz pozostałe komponenty typowo handlowe. Stąd właśnie w ten sposób ustawione filtry, a w pierwszej kolumnie gwiazdka typ, rozpisanie typu komponentu. Blacha, profil, komponent. W kolejnych kolumnach mam nazwa, opis, sztuki, jednostki miar, koszt cięcia, koszt materiału, masa oraz długość. Wystarczy pobrać dane ze złożenia, wyeksportować plik CSV i zaimportować w systemie ERP. I drugi przykład. Widok, który nazwałem DXF na laser, został skonfigurowany tak, aby konstruktor mógł wygenerować zestaw plików DXF oraz plik CSV do zaczytania do oprogramowania zarządzającego pracą maszyny tnącej laserem, wodą czy też plazmą. Plik importu zlecenia produkcyjnego będzie miał swoją specyfikację, swoje wymagania formatu, ale dostępne opcje konfiguracji MacroSolid umożliwią bezproblemowe dostosowanie do stawianych wymagań. Wystarczy wystawić w odpowiedniej kolejności i liczbie kolumny, w tym 4 kluczowe: ścieżki do wygenerowanych DXF-ów, nazwy materiałów, grubości blach oraz ilości do palenia. Jeżeli chodzi o materiały, to możesz skorzystać z mapowania nazw materiałów i zdefiniować zamienniki, które mają pojawiać się w plikach CSV. Potrzebujesz dodatkowych opcji eksportu do pliku CSV? Nie ma problemu, doprogramujemy. Michał Karpiuk, ADK Solid.